Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Todd Stoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Ostatnio mówiliśmy sobie trochę o amerykańskim death metalu, więc dziś sobie od niego trochę odpoczniemy. Ale nie oznacza to, że dziś odpoczniemy od szybkiego, mocnego brzmienia. A dzisiaj będziemy mówić o zespole Dark Angel. Dark Angel to amerykański zespół thrash metalowy założony w 1981 roku, z początku istniejący pod nazwą Shellshock. Jednak w 1983 zmienił nazwę na Dark Angel, pod którą występuje aż do dziś. Kapela ta, mimo kategoryzacji jako thrash metal, niejednokrotnie była bliska gatunkowi death metal. Mogę powiedzieć, że Dark Angel to taki przykład takiej niespełnionej gwiazdy, ponieważ zespół ten mógł osiągnąć niemały sukces niczym te bardziej znane kapele thrashowe z USA, takie jak Wielka Czwórka, czy chociażby Exodus, Testament, czy Overkill. Ale niestety to się nie stało, bo grupa ta nie stała się aż tak popularna. Między innymi dlatego, że przez ostatnie lata miała różne reaktywacje i przerwy w działalności. Dark Angel w swoim dorobku wydało tylko 4 albumy studyjne, więc odcinek raczej nie będzie jakoś strasznie długi, ale mimo wszystko mam nadzieję, że będziemy się bawić dobrze. Tak więc lecimy z tematem. Oczywiście, jak zawsze, zaczynam od początku, czyli od wydanej w 1985 roku płyty We Have Arrived. Na tym albumie zespół trzyma się takiego w miarę klasycznego stylu thrash metalu. Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj agresji oraz niesamowitej prędkości i tak oto dostajemy bardzo solidny trashowy krążek na poziomie. I tak oto mógłbym opisać album We Have Arrived. Oczywiście nie można zapomnieć o kawałku Merciless Death, który stał się chyba najpopularniejszym kawałkiem z tej płyty i jednocześnie jednym z najbardziej znanych utworów zespołu. Ten utwór się jeszcze pojawi na innym albumie tej kapeli, ale o tym nieco później. Także podsumowując, uważam, że We Have Arrived to kolejny przykład świetnego trashowego debiutu i uważam, że jest to album zdecydowanie wart uwagi i zdecydowanie polecam się z nim zapoznać. Przed wydaniem kolejnej płyty doszło do zmiany perkusisty Jacka Schwarza, którego zastąpił chyba najbardziej znany muzyk tego zespołu, czyli słynny Gene Hoglan. I tak oto dochodzimy do drugiej i najbardziej znanej płyty zespołu, jaką jest wydane w 1986 Darkness Descends. I to jest właśnie ten moment w dyskografii Dark Angel, kiedy to muzycznie powoli stykamy się z death metalem. To jest wręcz thrash metal podkręcony do maksimum i tak naprawdę krok dalej mamy właśnie death metal. I ojej, tutaj to brzmienie jest naprawdę agresywne, szybkie, brutalne i nie wiem jakie jeszcze. Ten album jest tak wściekły, że aż ciężko to opisać. Uważam, że tutaj zarówno gitary, jak i perkusja brzmią rewelacyjnie i jako całość ten album brzmi świetnie. Zero litości, tylko brutalność i agresja. I ta agresja bije tutaj z każdego utworu. Czy to Hunger of the Undead, tytułowy Darkness Descends, czy Perish in Flames. Tam również jest mnóstwo agresji i brutalności. I to nie jest jakiś łagodny kawałek, tylko bardzo szybka i wściekła strzała dająca kopa w mordę. Oczywiście nie można było pominąć ponownie nagranej wersji utworu Merciless Death, który w tej wersji jest moim zdaniem najlepszym kawałkiem Dark Angel, a zarazem ich najlepszą kompozycją. Bo też wersja oryginalna z We Have Arrived była moim zdaniem mega dobra. Nie mogę szczerze powiedzieć, że to jest zdecydowanie jeden z najlepszych albumów wydanych w 1986 roku. A trzeba pamiętać, że w 1986 wyszło naprawdę wiele płyt. I to nie byle jakich, bo większość z nich to na dzień dzisiejszy wręcz klasyki. M.in. Master of Puppets Metaliki, Rain in Blood Slayera, Pleasure to Kill Kreatora, Peace Sells But Who's Buying Megadeth itd. itd. Ogólnie mówiąc, uważam, że Darkness Descends to najlepszy album Dark Angel i bardzo udana płyta sama w sobie. No i dochodzimy do trzeciej płyty, jednak przed jej wydaniem doszło do zmiany basisty i wokalisty. I tak oto w 1989 roku ukazał się trzeci album zespołu pod tytułem Leave Scars. Na tej płycie muzyka grana przez zespół jest podobna jak na Darkness Descends i zespół cały czas trzyma się swojego agresywnego, surowego, trashowego stylu i gra to, co grać powinien. No i uważam, że ten album nie jest aż tak dobry jak Darkness Descends, to jednak wciąż uważam, iż jest to album na poziomie. Numery wciąż są szybkie, agresywne i brutalne, choć odrobinkę mniej niż na Darkness Descends.
Wciąż jednak uważam, że są tutaj świetne, porządne strzały, tak jak na przykład No One Answers. Więc ogólnie rzecz biorąc, na tej płycie Dark Angel gra bardzo zachowawczo. Gra, tak jak mówiłem, to co powinien. Więc uważam, że Leave Scars to udany album w dorobku Dark Angel i mimo iż nie jest to najlepszy album tej grupy, to jednak jest naprawdę, naprawdę solidny. No i dochodzimy do jak na tę chwilę ostatniego albumu tej grupy, jakim jest płyta Time Does Not Heal. Na tej płycie tym razem Dark Angel podkręca brzmienie na jeszcze cięższe i ten album jest, wydaje mi się, jedną z najcięższych, jeśli nawet nie najcięższą płytą zespołu. Wydaje się momentami nawet cięższy niż Darkness Descends, a to był porządny strzał w mordę, dosłownie. I ten album jest mega mocny, mega ciężki i brutalny. Mówi się też, że na tej płycie zespół gra też troszeczkę bardziej technicznie, że jest to płyta trochę bardziej złożona i techniczna. No, jedno muszę przyznać, że jest to naprawdę dobry, porządny album. Naprawdę jest mega mocny, mega ciężki. Jest po prostu znakomity. No, nie jest to album taki jak poprzednie płyty, jest troszeczkę inny, ale moim zdaniem jest to wciąż płyta na poziomie. Więc nie jest to może najlepszy album Dark Angel, ale wciąż uważam, iż jest to świetna płyta, zdecydowanie warta uwagi. Więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, to bardzo, ale to bardzo polecam to nadrobić. I tak oto kończę ten odcinek. Tak więc na ekranie powinna Wam się teraz wyświetlić moja topka i mój ranking. I w zasadzie to tyle. Tak więc mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. I co? To by było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!